Szczęście. Czym jest szczęście? Szczęście jest wyborem, na pewno, ale na pewno jest też rezultatem wielu małych wyborów, małych decyzji, które podejmujemy codziennie. Warto więc podejmować te decyzje i warto robić to świadomie. Dzisiaj mówię o szczęściu. Zapraszam. Dzień dobry, witaj na Polski Codziennie. Na początku chciałabym podziękować naszemu nowemu członkowi klubu VIP Polski Codziennie, Lukasowi. Lukas, dziękuję. Jeśli macie ochotę, również możecie zostać członkami naszego klubu VIP Polski Codziennie i możecie korzystać z wielu materiałów dodatkowych, które zostały przygotowane do każdego wideo lub podcastu. Poza transkrypcją w formacie PDF, którą możecie wydrukować, poza audio w formacie MP3, które możecie wgrać na swój telefon i słuchać w każdym miejscu, w którym chcecie, jest wiele materiałów, wiele innych materiałów, które są bardzo pomocne w nauce języka polskiego. Jest to wyjaśnienie trudnych słów, które występują w wideo. Te słowa zawsze zaznaczam żółtym kolorem w transkrypcji. Jeśli więc zobaczycie w pliku PDF, w transkrypcji słowo, które zostało zaznaczone na żółto, oznacza to, że jego wyjaśnienia możecie szukać właśnie w dokumencie, który nazywa się Wyjaśnienie trudnych słów. To wyjaśnienie trudnych słów przygotowane jest w formacie PDF do czytania oraz w formacie MP3 do słuchania. Ten materiał dostarczy Ci wiele nowego słownictwa, bo wyjaśniając słowa posługuje się również synonimami wyjaśnianych słów. Daje przykłady konkretnych sytuacji, aby coś wyjaśnić. Dalej mamy aplikację do nauki wymowy w języku polskim. Jest to bardzo dobra aplikacja, jest ona bardzo potrzebna, aby ćwiczyć wymowę. Dzięki tej aplikacji możesz słuchać każdego słowa wiele razy i wiele razy je powtarzać, aż będziesz mieć pewność, że wymawiasz je właściwie. Następnie mamy quiz. Quiz, który sprawdzi Twój stopień zrozumienia wideo lub podcastu. Quiz można robić wiele razy i jest on również, podobnie jak wyjaśnienie trudnych słów, świetnym źródłem do nauki dodatkowego słownictwa, które nie występuje w wideo albo w podcaście. Kolejne jest dyktando związane z tematem wideo lub z tematem podcastu. Dyktando ma wersję MP3 do słuchania i napisania dyktanda oraz ma wersję PDF do sprawdzenia, czy dyktando zostało napisane poprawnie. Nowe wideo i nowe podcasty, które zaczną pojawiać się od nowego roku, będą miały również fiszki do nauki słownictwa. Fiszki są przygotowane w znanej aplikacji Quizlet. Wystarczy więc wgrać je do swojej aplikacji na komórce lub na komputerze, bez konieczności ich przepisywania. To jest dużo rzeczy dodatkowych, przygotowanych do każdego materiału. Warto z nich korzystać, aby uczyć się języka lepiej i szybciej. Jeśli chcecie mieć dostęp do wszystkich tych materiałów, dołączcie do klubu VIP Polski Codziennie. Zapraszam Was serdecznie. Link do klubu znajdziecie w opisie poniżej. Teraz wracamy do tematu szczęścia, do dzisiejszego tematu.
i jest to temat związany z rozwojem osobistym. Mam nadzieję, że dzisiejsze wideo rozpocznie serię tematów z rozwoju osobistego. Bardzo mnie to interesuje, bardzo lubię czytać na ten temat, lubię sprawdzać na sobie te informacje czy techniki, o których przeczytałam, bo jestem praktykiem. Wiem, że Wy też lubicie temat rozwoju osobistego. Rozmawiam z Wami na iTalki i przy okazji tych rozmów poruszamy wiele tematów, które należą do tej dziedziny. Mam nadzieję, że dzisiejsze wideo będzie dla Was również interesujące. Lubię słuchać specjalistów, którzy poza teorią mają doświadczenie w tym, o czym mówią. I dlatego dzisiejsze wideo przygotowałam w oparciu o materiał mojej ulubionej trenerki personalnej, Nathalie Martin. Jest to Francuska, jest ona coachem, trenerem personalnym z dużym doświadczeniem. Pracuje z realnymi ludźmi, którzy mają realne problemy i pomaga im je rozwiązywać. Dla mnie słuchanie jej materiałów to podwójna przyjemność, bo słucham o tym, co mnie interesuje i słucham języka francuskiego, więc uczę się jednocześnie. Polecam Wam taką formę nauki, bo na pewno jest najlepsza. Słuchajcie po polsku tego, czego chcielibyście słuchać we własnym języku. Dla tych z Was, którzy również znają francuski, umieszczam w opisie link do kanału Nathalie Martin. Warto obejrzeć. Ok, przechodzimy do tematu szczęścia. Co łączy wszystkich ludzi bez względu na wiek, płeć czy pochodzenie? Wszyscy chcemy być szczęśliwi. Jednak nie wszyscy osiągamy szczęście tą samą metodą. Nie wszyscy podążamy tą samą ścieżką. Podczas gdy niektórzy z nas używają skutecznych metod, skutecznych narzędzi, aby uzyskać dostęp do szczęścia, inni gubią się w strategiach całkowicie odwrotnych do zamierzonych. Dzisiaj przedstawię Wam 10 rzeczy, które możemy, a nawet powinniśmy robić, jeśli chcemy być szczęśliwi. Oczywiście mówimy o szczęściu, o prawdziwym szczęściu, a nie mówimy o przelotnej przyjemności, którą daje nam na przykład zakup nowej pary butów. Po pierwsze, weź odpowiedzialność, 100% odpowiedzialności za swoje szczęście. Nikt inny nie stworzy Twojego szczęścia. Jesteś jedyną osobą, która może to zrobić. Bardzo często czekamy, że to nasze otoczenie sprawi, że będziemy szczęśliwi. Nasz partner albo partnerka domyślą się, czego pragniemy. Nasz szef albo koledzy w pracy spowodują, że będziemy szczęśliwi. Albo zrobi to rodzina, albo rząd w naszym kraju. Nie, tak nie będzie. Jesteśmy jedynymi osobami, które są odpowiedzialne za nasze szczęście. Po drugie, przestań szukać szczęścia w posiadaniu czegoś. Widzimy na przykład nowy samochód, nową torebkę albo nowy telefon i myślimy, że jeśli je kupimy, wreszcie będziemy szczęśliwi. Myślimy, że nie jesteśmy szczęśliwi, bo brakuje nam czegoś materialnego. To pułapka. Nie można mylić przyjemności z posiadania czegoś, krótkotrwałej przyjemności, z uczuciem prawdziwego szczęścia. Po trzecie, przestań czekać na cud. Mamy problemy, nie jesteśmy szczęśliwi, a jednak myślimy, że na pewno zdarzy się jakiś cud, że nasze problemy znikną same jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i w dodatku bez żadnego naszego wysiłku. Jesteśmy przyzwyczajeni do efektu mikrofalówki, do efektu kuchenki mikrofalowej. Wiemy, jak działa mikrofalówka. Szybko.
Możemy ugotować w mikrofalówce obiad znacznie szybciej niż na normalnej kuchence. I tak samo działamy teraz w życiu. Wszystko chcemy mieć szybko, teraz, od razu. Jeśli wysyłam do kogoś maila, oczekuję, że ten ktoś od razu otworzy maila, przeczyta go i mi odpowie. Jeśli chcemy być szczęśliwi w życiu, musimy zrozumieć, że wszystko, szczęście też, wymaga czasu i wysiłku. Możesz zrobić sobie obiad w mikrofalówce, pewnie, ale na pewno nie będzie on tak smaczny i zdrowy, jak ten przygotowany w tradycyjny sposób. Szczęście tworzy się samemu, to nie cud. Szczęście wymaga pracy i wysiłku. Po czwarte, strach. Strach, lęk, który mamy w sobie, który nas paraliżuje. Przestań czekać, aż ten lęk zniknie sam. Przestań czekać pasywnie. Mamy w sobie różne lęki. Część pochodzi z dzieciństwa, część z życia dorosłego. Jeśli będziemy pasywni, jeśli lęki będą miały kontrolę nad naszym życiem, będą rosły i będą nas blokować. Będziemy zablokowani lękiem i nie zrobimy rzeczy, dzięki którym bylibyśmy szczęśliwi. Warto więc zdać sobie sprawę z tego, że mamy jakiś lęk, a wszyscy mamy lęki, a potem podjąć decyzję, że nie będzie on miał więcej kontroli nad naszym życiem. A potem pozostaje już tylko praca, aby te lęki przełamywać, aby wyjść ze swojej strefy komfortu, bo to nas rozwija i sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Po piąte, słuchaj siebie i zdefiniuj własne pojęcie szczęścia. Uważam, że jest to trudne, ale musisz słuchać siebie, musisz mieć kontakt z samym sobą, z samą sobą. Będziemy szczęśliwi tylko wtedy, gdy będziemy wiedzieć, czego chcemy, co jest dla nas ważne. Dla każdego z nas szczęście to coś innego. Każdy ma wyobrażenie swojego szczęścia, ale nie każdy o tym wie. Codziennie słuchamy innych ludzi, rozmawiamy z nimi, znamy ich pragnienia, ale nie słuchamy siebie. Zrób sobie czasem kilka minut przerwy, usiądź i posłuchaj siebie. Zdefiniuj własne pojęcie szczęścia. Wyjdź poza standard, bo Twoje szczęście może być zupełnie inne niż szczęście Twojej koleżanki lub Twojej siostry. Po szóste, podejmij działanie. To konsekwencja punktu numer 5, o którym powiedziałam przed chwilą. Jak już poznasz siebie, jak będziesz wiedzieć, czego oczekujesz, jak będziesz wiedzieć, czym jest dla Ciebie szczęście, zacznij działać. Zacznij działać, po prostu. Zrób sobie plan osiągnięcia szczęścia i pamiętaj o metodzie małych kroków. Każda długa droga składa się z kilku krótkich etapów, a te składają się z małych, pojedynczych kroków. Nie rób wszystkiego od razu. Najpierw będziesz pozbywać się lęków, potem tworzyć definicję szczęścia, potem budować zaufanie do siebie, a potem budować własne szczęście. I w zasadzie na tym pewnie moglibyśmy skończyć, gdybyśmy chcieli tylko stworzyć własne szczęście. Ważne jest jednak również to, aby umieć je utrzymać i cieszyć się nim. Dlatego ważne są jeszcze 4 kolejne punkty. Numer 7. Przestań myśleć za dużo. To prawda. Myślimy, ciągle myślimy, rozmyślamy i to sprawia, że często jesteśmy nieszczęśliwi. Dlaczego? Dlatego, że rzadko kiedy myślimy pozytywnie. Często myślimy o sytuacjach lub ludziach, osobach, które są bez znaczenia dla nas w perspektywie długiego czasu. Martwimy się na zapas, martwimy się niepotrzebnie.
Tworzymy sobie w głowie czarne scenariusze sytuacji, które prawdopodobnie nigdy nie nastąpią. Żyjemy w świecie równoległym. Przestań myśleć za dużo. Twórz szczęście i ciesz się nim. Numer 8. Numer 8 to kultywuj wdzięczność. Zachowujemy się często jak zepsute dzieciaki. Wymagamy od życia więcej i więcej i więcej. I nie widzimy albo nie chcemy widzieć tego, co już mamy. Nasza szklanka zawsze jest w połowie pusta, a nie w połowie pełna. Warto nauczyć się dziękować za to, co mamy. Zwyczaj wyrażania wdzięczności możemy w sobie wyrobić tak jak każdy inny zwyczaj. Numer 9. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi. Podobno jesteśmy średnią z 5 osób, które najczęściej spotykamy, z którymi mamy najczęściej kontakt. Pomyśl, jakie to są osoby, jacy to są ludzie w Twoim otoczeniu. Jeśli chcemy być szczęśliwi, ale tak naprawdę szczęśliwi, nie możemy otaczać się ludźmi, którzy wciąż narzekają, którzy widzą świat w czarnych kolorach. Potrzebujemy ludzi, którzy nas inspirują, którzy nas motywują do działania, którzy dają nam dobrą energię. Życie jest za krótkie, aby spędzać je z pesymistami, którzy są nieszczęśliwi na własne życzenie. Tacy ludzie będą Was ciągnąć w dół, a Wy chcecie się rozwijać. I punkt 10, ostatni. Przestań wszystko kontrolować. Wiem, że jest to trudne, bo ja byłam i nadal jestem trochę mistrzynią w kontrolowaniu wszystkiego. Ale pracuję nad sobą i mam efekty tej pracy. Musimy mieć kontrolę nad wszystkim w naszym życiu. Nad dziećmi, nad pracą, nad naszymi myślami, emocjami. I dlatego żyjemy w ciągłym napięciu, w ciągłym stresie. Jeśli mamy kontrolę, to czujemy, że mamy również odpowiedzialność. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co kontrolujemy. Wyluzuj więc, mówiąc kolokwialnie, świat będzie istniał bez Twojej kontroli też, a Ty możesz sobie trochę odpuścić. Dla mnie najtrudniejsze do zrobienia to punkt 7 i 10 z tych punktów, o których Wam dzisiaj powiedziałam. 7 mniej myśleć i 10 mniej kontrolować. Ale pracuję nad sobą, cały czas pracuję nad swoim szczęściem i w miarę pracy nad sobą widzę postępy we własnym zachowaniu. Teraz moje pytanie do Ciebie. Który punkt w tym filmie szczególnie Ci się podobał? Który zamierzasz wdrożyć we własnym życiu? Co więc zamierzasz zrobić dzisiaj, aby być szczęśliwym, szczęśliwą? Napisz koniecznie w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za obecność dzisiaj. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki. Cześć.